Czerwiec dobiegł końca, a więc czas na kolejne gadżety. Co my tutaj mamy? Taki oto śmieszny trójkącik. Będę wszystko wyciągał po kolei, żeby nie zdradzać, co tam dalej się pojawi w moim magicznym plecaku. Ale co to może być? Wygląda mało przydatnie. A jak jest w rzeczywistości? Zaraz zobaczymy. Jest instrukcja obsługi, która nam się nie przyda jak zwykle. O, coś takiego. I co to może być? Czy ktoś już zgaduje na dzień dobry? Po rozłożeniu na pewno domyślacie się, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście o dystans między płomieniem a garnkiem, który będzie spoczywał tutaj na górze. No i właśnie, skoro dystans między płomieniem, to dlaczego tu są silikonowe końcówki, które przecież od ogniska mogą się stopić? No w sumie stopią się, nic takiego się nie stanie, po prostu następnym razem nie będziemy mieli silikonowych końcówek. Więc myślę, że bez przeszkód możemy tego na ogniu użyć i ja też tak będę starał się to przetestować w jednym z nadchodzących odcinków na kanale Adventurer. Natomiast można to też użyć przy palniku na alkohol. Alkoholowe palniki są takie małe, kładziemy tutaj sobie i płomień jest, który nam tutaj nie zagrozi tym silikonowym końcówką. To ma wiele zastosowań, może jakaś mała kuchenka nawet gazowa, no cokolwiek, tylko do kuchenki gazowej, no tak jak najbardziej, jeżeli chcemy użyć większego garnka do tej kuchenki, no to trzeba coś takiego już wtedy na nią nałożyć. Jeżeli to jest mała kuchenka, powiecie, że się nie zmieści kuchenka pod tym. No ale tu mamy taki trik, że możemy regulować te oto, w ten sposób to ściskam, wyciągam sobie i dajmy na ostatnie oczko. Teraz już tutaj bez przeszkód kuchenka w mniejszej butli powinna się zmieścić. Tak więc na kuchence będziemy mogli stabilnie położyć większy garnek. No bo jak wiadomo, większy garnek na takiej kuchence typu pająk standardowej, no będzie się chwiał, może się przewrócić. Tutaj zyskamy stabilność. Również możemy tego użyć w ogniu. To jest stal oczywiście nierdzewna, więc możemy tego spokojnie użyć w ogniu, z tym, że no, należałoby się wcześniej pozbyć tych silikonowych końcówek po to, żeby to zwyczajnie nam się nie stopiło. Młotek marki MFH. Stosunkowo ciężki, rzekłbym bardzo ciężki jak na rozmiary tego młotka. No oczywiście ma to swój cel, bo takiego młotka nie będziemy używać na co dzień, tylko raczej na kempingu zimowym. Chcemy rozbić ten tarp czy też namiot, wbić śledzie w zamarznięty grunt, śledzie czy też szpilki, bo to jest młotek do szpilek i do śledzi. No i kto próbował, ten wie, że czasami ziemia zamarznięta jest jak beton i wtedy rzeczywiście rękoma bardzo trudno jest wbić te śledzie czy też szpilki. Wtedy za pomocą takiego młotka zwyczajnie wbijamy je niczym gwoździe. Z drugiej strony ten młotek ma taki oto hak, który pozwoli nam później te szpilki czy też śledzie wyciągnąć z ziemi, z gruntu zamarzniętego. No i właśnie, taki młotek tylko dla tych, którzy bawią się w zimowe obozowanie i to przy naprawdę bardzo niskich temperaturach, kiedy ten grunt jest całkowicie zamarznięty. Tak, żeby to kupować tylko po to, żeby wyjść w teren i się pobawić w lecie, nawet w rozbicie namiotu czy też tarpa, to mija się całkowicie z celem, bo to jest za ciężkie zwyczajnie, za dużo miejsca w ekwipunku zajmuje, więc dla takich niedzielnych bushcrafterów całkowicie odradzam. No po prostu taka ciekawostka. Natomiast jeżeli rzeczywiście trzeba będzie się gdzieś wkuwać w jakieś lodowe podłoże, no to taki młotek może okazać się koniecznością nawet. Dobra, odkładamy go. Lecimy dalej. Pojawiły się ostatnio w sklepie Millworld takie oto zestawiki. Ten się chyba już wyprzedał, ale oczywiście będzie dostawa. Jest jeszcze coś takiego w czarnym kolorze chyba, taka różnica. Natomiast no, pojawiły się takie zestawy. Co tutaj takiego jest? No nic szczególnego, po prostu krzesiwo i zestaw rozpałek. Wszystko w takiej ładnej puszce, która zapobiega temu, żeby ta rozpałka nam zawilgotniała. Więc wszystko ładnie zapakowane. To są oczywiście kostki typu S-bit. Nie wiem, czy to jest oryginalny S-bit, ale po prostu kostki paliwowe. Do tego nasączona czymś wata, łatwopalnym oczywiście. Więc rozpałka, krzesiwko i działamy. Zestaw do rozpalenia ognia. Fajny taki na prezent, myślę, bo to jest ładnie się prezentuje to pudełeczko, jeżeli
jakiemuś survivalowcowi chcielibyśmy sprawić prezent, no to jak najbardziej. Może ja pokażę, jak to krzesiwo wygląda, bo tak nie będę wam w folii przecież wszystkiego pokazywał. Solidny pręt, gruby, długi, blaszka. Jak to krzesa, zaraz sobie sprawdzimy. Oczywiście trzeba najpierw ten laminat tutaj zedrzeć. Bardzo ładnie działa. Super. Bardzo dobrze działające krzesiwo. Fajna blaszka. Na pewno się nie złamie, bo jest gruba. Fajnie krzesa. Nie ześlizguje się z tego pręta, no bo mamy takie wyżłobienie specjalne tutaj. Super krzesiwko, rozpałka, naprawdę nie mam się do czego tutaj przyczepić. No i ta puszeczka, która rzeczywiście może być ten zestaw fajnym prezentem dla survivalowca. Wiadomo, krzesiwo to jest coś takiego, co się zużywa, więc od czasu do czasu taki drobny prezencik możemy komuś sprawić, albo w wersji z większym krzesiwem, albo właśnie takie mini pudełeczko z krzesiwem mniejszym. Tutaj również są tabletki paliwa stałego, również jest jakaś wata na rozpałkę, no a samo krzesiwko z krótszym prętem, cieńszym, no ale wciąż nie jest to takie najcieńsze krzesiwo dostępne na rynku. Ta blaszka, z tego co pamiętam, również dobrze się sprawdza. Zaraz zobaczymy, jak to krzesiwo działa. Również krzesa bardzo dobrze. Blaszka spełnia swoje zadanie, bo często jest tak, że kupujemy krzesiwo, a blaszka jest do kitu i potem pojawiają się zestawienia krzesiw, które jest lepsze, a które gorsze. No i tak, i oczywiście do każdego krzesiwa używa się blaszki fabrycznej i potem ktoś mówi, ten recenzent, to krzesiwo jest gorsze, bo mniejsze iskry daje, to krzesiwo lepsze, bo większe iskry daje. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że to jest sprawka tylko i wyłącznie tej blaszki. Każde krzesiwo krzesa podobnie. To jest głównie cer z domieszką magnezu, jakichś innych pierwiastków. Oczywiście są krzesiwa bardziej miękkie, które się szybciej zużywają, a dają więcej iskier, oraz twardsze, które dają tych iskier mniej, ale się dłużej trzymają. Te krzesiwa są takie gdzieś po środku. Natomiast do czego zmierzałem? Jeżeli porównujemy krzesiwa, to krzesamy jednym i tym samym nożem każde krzesiwo i wtedy sprawdzamy, które działa lepiej, a nie różnymi blaszkami. Ja też zrobiłem taki test krzesiw na kanale Millworld, tutaj na pewno pojawi się link, i krzesałem za pomocą noża. Dzikie zwierzęta się uaktywniły, tam w ogóle łoś mieszka niedaleko, niedawno go spotkałem. No ale wracając do tematu. Działające blaszki to podstawa, bo często zdarzają się krzesiwa, gdzie te blaszki są wykonane całkowicie na odwal się i nie jesteśmy w stanie skrzesać iskry z tego krzesiwa. I później widzę recenzję tych krzesiw, no nie działa krzesiwo do niczego, tanie, nie kupujcie takich krzesiw. A tymczasem wystarczy tę blaszkę odczepić i zacząć krzesać nożem albo blaszką z innego krzesiwa i okazuje się, że efekt jest taki sam jak przy drogim Light My Fire. Zestaw survivalowy. Kolejny z tych wszystkich słynnych zestawów, które umożliwią nam przetrwanie po zgubieniu się w dziczy. No i czy rzeczywiście ten zestaw umożliwi mi przetrwanie? Śmiem wątpić, ja zawsze wątpię w takie zestawy, bo zwykle obfitują w wiele niepotrzebnych elementów. W jednym z ostatnich odcinków pokazywałem wam chyba taki zestaw i no właśnie... A właśnie, jeszcze obiecałem wam odcinek, gdzie próbuję przetrwać z jednym z takich zestawów survivalowych, tym w formie takiego granata jakby z parakordu. No i pojawi się ten odcinek oczywiście, z tym, że teraz mam trochę, powiem wam szczerze, mało czasu ze względu na to, że jest sezon letni i kalendarz mam zapełniony szkoleniami. Cały czas szkolę w terenie z survivalu, więc mniej czasu mam na filmy, natomiast oczywiście taki film się prędzej czy później pojawi. No ale zobaczmy, wracając do tematu, o co chodzi z tym zestawem, czym on się takim wyróżnia. No mamy przede wszystkim karabinek z bardzo znanej marki Not for Climbing, czyli wiadomo, chodzi o to, żeby się na takim karabinku nie wieszać, bo może się to źle skończyć. To jest karabinek służący nam tylko i wyłącznie do tego, żeby jakieś oporządzenie gdzieś sobie przypasie albo przypiąć na szybko, na przykład rękawiczki, cokolwiek tak naprawdę, jakąś latarkę. Czyli ten karabinek możemy sobie wykorzystać z tego zestawu, jeżeli zajdzie taka konieczność. Jednocześnie możemy na tym karabinku sobie sam zestaw gdzieś przy pasie powiesić. Zapas linki jest tutaj. To jest jedna linka, którą możemy rozplątać. No i zapas linki na samym
zestawie. To jest oczywiście Kord 550 Paracord, mocna linka, która wytrzyma udźwig 250 kg, oczywiście obciążenia statycznego, nie mylcie z tym takim szarpaniem linki, no bo wtedy się rzeczywiście może zerwać. Odkręcamy, bo to jest odkręcane z tej strony, jak i z tej strony. Najpierw odkręcam tutaj i wyciągam coś takiego. Co to jest? Oczywiście to taka mobilna ostrzałka diamentowa do noża. Kiedy nóż stępi nam się w terenie, wyciągamy z naszego zestawu taką ostrzałkę i ostrzymy jak na każdej innej ostrzałce. Bardzo dobrze ściera ostrze noża, już testowałem w domu, tak więc sprawdza się. No i teraz patrzcie, to nie chce nam to tutaj wejść. No dlaczego nie chce nam wejść? Bo musimy trafić odpowiednio, dlatego że to wszystko jest idealnie spasowane. O, popatrzcie. Co to takiego? No właśnie ostrzałka w to wchodzi, żeby wszystko się zmieściło w tej rurce tutaj stalowej. A jest to blaszka do krzesania krzesiwa. I gdzie jest to krzesiwo? Teraz zapytacie. Ano to krzesiwo gdzieś mi się tu schowało. Jest tutaj. Popatrzcie. Odkręcam. I wychodzi pręt krzesiwa. No i niestety to krzesiwo to jest takie, powiem Wam szczerze, po pierwsze malutkie, po drugie cieniutkie, więc jest to tylko i wyłącznie krzesiwo awaryjne, kiedy no, na przykład zgubimy nasze podstawowe źródło ognia, czy to zapalniczkę, czy też większe krzesiwo, no to wyciągamy coś takiego, mamy to przy sobie. Jak to działa? No ta blaszka, tak jak już mówiłem Wam właśnie o tych blaszkach przed chwilą. Ta blaszka jest do kitu, niestety. No można nią krzesać, owszem, ale popatrzcie jak to wygląda. No tak naprawdę to mi się ona ślizga po tym pręcie. Popatrzcie jak to wygląda. W domu parę razy, była iskra, ale taka dosyć słaba. Kiepsko to idzie naprawdę. I teraz tak, powiedzielibyśmy, to krzesiwo jest do kitu, do niczego. No ale weźmy sobie blaszkę z innego krzesiwa. Czy to z tego, a może taką. Z tego krzesiwa. No i teraz spróbujmy. Boże święty. Widzicie? To jest właśnie to. To nie jest słabe krzesiwo. To jest słaba blaszka. I tak wygląda w 99% przypadków, kiedy pojawiają się zestawienia krzesiw. Ktoś mówi, krzesiwo Miltek jest słabe, a okazuje się, że akurat Miltek ma dobrą blaszkę. Ale są krzesiwa, które mają słabe te blaszki, no i automatycznie okazuje się, że krzesiwo jest do kitu, a nieprawda, nie trzeba wydawać prawie 100 za krzesiwo Light My Fire. Można kupić krzesiwo za 20 zł. Jeżeli ta blaszka będzie do kitu, to krzesać sobie nożem albo jakimś innym kawałkiem metalu. Tak więc, no ale jednocześnie warto by było coś z tą blaszką zrobić. No w tym wypadku wystarczyłoby ją oczywiście tutaj na brzegach zaostrzyć trochę, bo jest zbyt obła i ślizga się po tym pręcie. Tak więc ten zestaw fajny ze względu na ostrzałkę na pewno. Taka mobilna ostrzałka przydaje się w terenie. Multitool marki Roxon. To nie jest ta słynna wersja survivalowa tego multitoola, gdzie jest krzesiwo między innymi. To jest wersja miejska. I też przyznam Wam się szczerze, że jeżeli mam wybierać multitool, no to ten do miasta wybrałbym prędzej, dlatego że do lasu wezmę po prostu nóż, ewentualnie jakiś tam mini zestaw survivalowy. Natomiast multitool to wersja raczej miejska, ale żrą te komary, masakra. Wersja miejska i teraz do czego ona nam się może w mieście przydać? Myślę, że musiałbym nagrać o tym osobny odcinek, dlatego że masa możliwości jest tutaj naprawdę. No jak każdy multitool, on się rozkłada w ten sposób, że mamy takie oto kombinerki, ale mamy też dużo innych fajnych rzeczy. Ciekawostką tutaj jest na pewno to, że mamy, popatrzcie, śrubokręt, na który możemy nakładać różne bity dołączone do zestawu. Popatrzcie, ile mamy tutaj różnego rodzaju końcówek. Tak więc nosimy przy sobie w zasadzie wszystkie narzędzia od śrubokręta krzyżakowego, mamy tutaj Torx, mamy tutaj imbusy, jest wszystko czego potrzebujemy, zarówno ostrza, jak i nawet śrubokręty
one mają tutaj blokadę, taką samą jak w nożach rozkładanych, czyli muszę tę blaszkę odgiąć, żeby to schować. Jeżeli nie odegnę, mamy blokadę, czyli nam się to podczas pracy nie będzie chowało. Naprawdę porządne wykonanie. No i co ciekawe, gdzie to było? Tutaj, popatrzcie, jak tu są poukrywane te wszystkie funkcje, to bardzo mi się podoba. W życiu bym nie pomyślał, że tu są duże nożyczki gdzieś, a popatrzcie. Tu jest wajcha ukryta i otwieramy. I mamy sporych rozmiarów nożyczki, ostre. Oczywiście to musiałbym sobie złożyć teraz tak, w ten sposób. I możemy pracować nożyczkami. Świetna sprawa, naprawdę. Chowamy je tu z powrotem. Tak, mamy kombinerki. Oczywiście jest masa innych rzeczy typu otwieracz do butelek. Nie wiem po co, bo przecież możemy pracować ostrzem, które znajduje się też gdzieś z tej strony. Jeszcze się nie bawiłem za dużo tym multitoolem, dlatego tak wszystkiego szukam. Ostrze i tak jak mówiłem, oczywiście ostrze ma tutaj blokadę, żeby się nie zamknęło, więc też jak chcemy schować, to musimy tę blaszkę tu nacisnąć, wtedy chowamy ostrze dopiero. Jest piłka, jest pilnik, jest tutaj dużo różnych elementów, o których powiemy sobie w osobnym odcinku. Chciałbym nagrać taki odcinek, gdzie testuję ten multitool i też nie tylko pokazuję jego poszczególne elementy, jak również wykorzystuję je rzeczywiście. Zobaczymy, jak ten multitool sprawdza się w pracy, bo to jest najważniejsze i takie pokazywanie go tutaj pobieżne nie ma kompletnie sensu. Natomiast jako gadżet jak najbardziej, no jako ten droższy gadżet. Tak więc powiedzieliśmy sobie o kilku gadżetach, które przygotowałem dla Was na czerwiec. Oczywiście w lipcu gadżety kolejne. Pojawi się mini hamak, między innymi gigantyczny tarp, ale to w lipcu. Natomiast dzisiaj, jeżeli miałbym tak podsumować te gadżety, czy one do czegokolwiek się nadają, no to tak, multitool na pewno. To jest coś, z czego się bardzo cieszę i co na pewno będę wykorzystywał na co dzień. Cała reszta, ten stojak na pewno przetestuję, chociażby z ciekawości. Młotek. Wątpię, czy kiedykolwiek wezmę go ze sobą w teren, bo ja już mam tak, że nie lubię brać ciężkich przedmiotów do plecaka. I nawet jak wybiorę się gdzieś na wyprawę, gdzie ten grunt będzie zmarznięty, to nie wezmę tego młotka i być może będę później przeklinał to w myślach, że go nie wziąłem, bo nie będę mógł się wbić śledziami ani szpilkami w zamarznięty grunt, ale ja go i tak nie wezmę. No i właśnie to jest taki element, który warto mieć, ale jest duże prawdopodobieństwo, że i tak się go nie weźmie ze względu na wagę. Zestaw survivalowy jako prezent dla survivalowca. Tak samo te zestawy w puszkach jako prezencik dla survivalowca. Ciekawostka, gadżet, który jednocześnie będziemy w stanie wykorzystać w terenie. No jeżeli miałbym wskazać coś najmniej przydatnego, to chyba jednak ten młotek. Drugie miejsce ten zestaw, ale ten zestaw broni się właśnie ostrzałką diamentową, która w terenie może się okazać bardzo przydatna i możemy to traktować nie tyle jako zestaw survivalowy, co po prostu jako ostrzałkę i wtedy jak najbardziej przydatna w terenie rzecz. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co w kolejnych, jakie testy sprzętu, co chcielibyście zobaczyć w ramach serii poradnik bushcraftowy, o czym powinienem powiedzieć. Zastanawiam się nad odcinkiem, w którym powiemy sobie o wieszaniu hamaka, ale nie takim wieszaniu, że mamy już wszystko gotowe, czyli hamak i gotowy zestaw mocowań, czyli odpowiednie taśmy, liny i tak dalej, czyli to wtedy się sprowadza tylko do tego, że zakładamy taśmy, podpinamy hamak i gotowe. Nie. Zastanawiam się nad takim odcinkiem, gdzie kupujemy hamak bez tego całego zestawu do jego powieszenia i kombinujemy, przycinamy odpowiednio liny, odpowiednie węzły, jak ten hamak powiesić niskim kosztem, nie wydając pieniędzy na specjalny system montażowy. Jeżeli interesuje Was taki odcinek w ramach serii poradnik bushcraftowy, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.